Siema, tu Wahacz. Renault Clio przeszło niedawno lifting, sprawdźmy co się wraz z nim zmieniło oraz jak ten model jest przygotowany na rywalizację rynkową w 2024 roku na przykładzie egzemplarza w wersji Techno, czyli środkowej, a także z litrową benzyną wzbogaconą o instalację LPG. Znaczące zmiany zaszły w wyglądzie zewnętrznym odświeżonego Clio. Ogólna bryła pozostała w nim co prawda bez zmian, ale z przodu samochód został kompletnie przeprojektowany i śmiało mógłby uchodzić za zupełnie nową generację niż tylko za model poddany liftingowi, bo dostaliśmy znacznie agresywniejszy projekt właściwie każdego elementu i najbardziej zwracają uwagę światło do jazdy dziennej zachodzące na zderzaki. Wygląda to naprawdę ładnie i ciekawiej niż wcześniej, ale mam też jeden zarzut dotyczący tego zabiegu. Konkretnie chodzi o to, że reszta nadwozia została po staremu, co oznacza dosyć obłe i neutralne linie, z którymi poprzedni, też bardziej neutralny przód lepiej się według mnie komponował. Poza frontową częścią nadwozia w nowym Clio zmienił się tylny zderzak oraz lampy, które to zyskały jasne wykończenie i osobiście wolałem wcześniejsze, bardziej czerwone. Do jazdy dostałem samochód w wersji Techno, czyli bogatszej, ale nie usportowionej i cechuje się ona obecnością w standardzie 16-calowych felg aluminiowych i większej ilości chromu na atrapie chłodnicy. Dla osób chcących z kolei więcej sportowego charakteru przygotowano odmianę Esprit Alpine, która zastąpiła obecne przed liftingiem RS Line. Wprowadzono akcenty inspirowane marką Alpine, np. szare wykończenie zderzaków, 17-calowe felgi, czy oznaczenia chociażby na błotnikach. We wnętrzu z kolei zmian praktycznie nie ma, to znaczy ja odnotowałem jedynie umieszczenie nowego znaczka Renault na kierownicy i to by było na tyle. I w sumie takie posunięcie nie jest moim zdaniem niczym złym, ponieważ ta kabina wciąż prezentuje się bardzo dobrze i jak na auto z tego segmentu też dojrzale, a dodatkowo jest ergonomicznie zaprojektowana. Jeśli chodzi o wykonanie, to w górnych częściach deski rozdzielczej pozostało miękkie tworzywo, które bardzo dobrze się prezentuje. Niestety zniknęło ono z górnych części drzwi. Tutaj już mamy twardy plastik, który ma bardzo podobną fakturę do tego elementu, no ale wciąż fakt zostaje, że trochę bardziej błyszczy się w słońcu. Mamy też w wersji Techno przyjemne wstawki materiałowe oraz podłokietniki, które są tylko symbolicznie miękkie, znaczy to jest obszyte ekoskórą, ale pod nią znajduje się po prostu plastik. Tutaj też znaleźć można tą tkaninę, która wygląda ładnie, ale żałuję, że z cennika zniknęła możliwość zamówienia pomarańczowych akcentów. Kiedyś były za 400 zł możliwe do zamówienia, teraz już ich nie ma, więc ta kabina jest domyślnie i nie ma możliwości tego zmiany. Bardziej ponura, boczki tunelu środkowego są miękkie, wszelkie detale dobrze wykonane pod kątem precyzji działania, więc do tego nie mam żadnych zastrzeżeń. Tak samo jak do spasowania, ponieważ żaden element nie wydaje tutaj niepożądanych dźwięków. Zatem ogólnie, jak na małe auto, wciąż jest dobrze pod kątem jakościowym, no ale po liftingu spodziewałbym się poprawy wrażeń estetycznych, a nie ich pogorszenia. Drugim obszarem, w którym lifting wprowadził największe zmiany do Clio, jest struktura cennika. Modyfikacji uległy w nim chociażby nazwy półek wyposażeniowych. Bazowa nazywa się teraz Evolution zamiast Equilibre, co biorąc pod uwagę przyjazność w wymowie dla osób spoza Francji ma moim zdaniem sens. Nazwa środkowego Techno została po staremu, a o usportowionych odmianach już mówiłem. Pod kątem takiego użytkowego wyposażenia zmiany poza nazewnictwem nie są duże i wciąż uważam, że środkowa wersja, którą testuję, jest optymalna. W bazowym Evolution dostaje się rozsądny poziom jak na takiego malucha, bo są światła LED, manualna klimatyzacja, czujnik zmierzchu, czujniki parkowania z tyłu, trochę systemów bezpieczeństwa czy system inforozrywki z integracją ze smartfonami. Dopłacając jednak 8700 zł za Techno, ma się też ładniejszy wygląd nadwozia, skórę na kierownicy, automatyczną klimatyzację, kamerę cofania, dostęp bezkluczykowy i trochę innych drobiazgów, za które warto moim zdaniem dopłacić, myśląc o długoterminowym użytkowaniu. Wciąż jednak trochę rzeczy na liście opcjonalnych pakietów się znajduje i obejmują one chociażby większe ekrany w kabinie, podgrzewanie foteli i kierownicy czy dodatkowe systemy bezpieczeństwa z aktywnym tempomatem. Egzemplarz testowy został doposażony w większość z nich i kosztował ostatecznie 100 500 zł. Lifting objął też przemodelowanie gamy jednostek napędowych, a konkretnie ich okrojenie, bo z oferty zniknęła 4-cylindrowa benzyna 1.3 TCE 140 koni, a także wariant mniejszego 1.0 TCE wyposażony w automatyczną skrzynię biegów.
Zostały jedynie bazowe 1.0 TCE 90 koni z manualem, wariant tego silnika z instalacją LPG, który testuję, i hybryda e-Tech 145 koni mechanicznych. Widać tutaj wyraźny zamysł producenta, aby kierować ludzi do kupna hybrydy poprzez eliminowanie jej konkurencji, co nie jest moim zdaniem pozytywnym krokiem, no ale dzięki zostawieniu litrowej benzyny, zwłaszcza z fabrycznym gazem, na elektryfikację nie jesteśmy skazani. I jeśli ktoś chciałby na taką konfigurację jak testowa się zdecydować, tylko z trochę mniejszą ilością opcjonalnych pakietów za około 90 tysięcy złotych, to może takie auto mieć też za 1123 zł miesięcznie w leasingu operacyjnym i taką ofertę proponuje Carlis Polska, który jest partnerem Wahacz TV. Taka rata jest przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i wykupie końcowym 30%. Dodatkowo dla widzów kanału działa kod Wahacz Free, który można wpisać w uwagach do zamówienia i na dowolny samochód z oferty dostać darmowy transport pod wskazany adres. Link do karty z Clio wraz z kodem do skopiowania wrzuciłem w opisie filmu. Katalogowa moc maksymalna w Clio LPG uzależniona jest od rodzaju paliwa, na którym aktualnie się jedzie, i w przypadku benzyny dostaje się 90 koni, a gazu 100 koni mechanicznych. Katalogowy czas sprintu do setki to odpowiednio 12,5 i 11,8 sekundy, jednak gdy przełączałem się pomiędzy tymi paliwami, nie odczuwałem różnic w dynamice i może w jakichś precyzyjnych testach by się one pojawiły, ale podczas normalnego użytkowania trzeba zakładać, że Clio zawsze z grubsza przyspieszać będzie tak samo, czyli całkiem nieźle moim zdaniem. To znaczy nie ma co w przypadku tego modelu nastawiać się na jakieś bardzo ostre reakcje na wciskanie gazu, ale jak na niewielkie auto o głównie miejskim przeznaczeniu jest naprawdę ok i mówię to również o sytuacjach, gdy podróżuje się z większymi prędkościami, bo wtedy Clio z litrowym silnikiem też dawało sobie bez problemów radę przy podróżowaniu w rozsądnym tempie. Wtedy konieczne były jednak wyższe obroty, to znaczy za minimum poza miastem, aby osiągnąć zadowalającą dynamikę, uznaję 2000 obrotów, bo poniżej tej wartości auto jest osowiałe i też poprzez wibracje i mało przyjemny dźwięk silnika komunikuje, że obroty są zbyt niskie. Powyżej 2000 jest już lepiej też pod kątem akustycznym, bo silnik generalnie warczy trochę bardziej jak na 3-cylindrową jednostkę przystało, ale jest nieźle wygłuszony w kabinie i nie zwraca się na to uwagi, o ile obroty są oczywiście odpowiednie. Skrzynia biegów jest tak zestopniowana, że przy 90 km na godzinę właśnie okolice 2000 na szóstce są osiągane, zatem nie trzeba przesadnie często redukować biegów. Przekładnia ogólnie działa w testowanym Renault w porządku, jednak nie jest to też konstrukcja, która czymkolwiek by się wyróżniała. To znaczy biegi można wrzucać bez przesadnej siły, mamy też niezłą precyzję czy nie za długi skok dźwigni, ale z drugiej strony nie ma tutaj żadnej fajnej charakterystyki, na przykład z bardziej sprężystą i sportową pracą lewarka. Realnie w aucie tego typu nie jest to zarzut, no ale fakt zostaje, że dałoby się pewnie umieścić tu mechanizm dostarczający inne niż tylko neutralne emocje. Te wszystkie cechy, o których mówię, obecne były też w Clio przed liftingiem, bo w aspekty mechaniczne producent nie ingerował, albo robił to w sposób nieodczuwalny dla użytkownika końcowego. Ponieważ jednak układowi napędowemu w testowanym modelu już wcześniej nie można było nic poważnego zarzucić, tak brak zmian jest dla mnie ok. Też wciąż dają radę osiągi litrowego silnika, więc jest to moim zdaniem najrozsądniejsza jednostka przewidziana do tego modelu. Niemniej jednak żałuję, że Renault okroiło paletę silników, bo na pewno są klienci chcący większej mocy czy automatu, a niekoniecznie potrzebujący dopłacać za hybrydę. Na szczęście jednak w Clio ostała się opcja montażu fabrycznej instalacji LPG kosztującej 4000 zł ekstra. Jest to fajna opcja chociażby ze względu na zasięg, bo zbiornik na benzynę ma 39 litrów, a na gaz 32, zatem mając oba napełnione można mówić o naprawdę rzadkich wizytach na stacjach. Jeśli chodzi o spalanie, to w mieście samochód zużywał mi średnio 6 litrów benzyny i 9-10 litrów gazu na 100 km. Na zwykłych drogach poza miastem było to odpowiednio 5,5 i 7,5 litra, na drogach ekspresowych 6,5 litra benzyny i 8,5 litra gazu, a przy prędkościach autostradowych 7,5 i 10 litrów. Przełączanie na gaz odbywa się poprzez przycisk z lewej strony kierownicy, który projektem odróżnia się wyraźnie od reszty kabiny i jedynie na nim zobaczyć można, ile zostało LPG. Na zegarach mamy wskaźnik zatankowanej benzyny, ale średnie spalanie czy zasięg może na zestawie wskaźników wyświetlać w obu przypadkach. Przełączanie pomiędzy paliwami odbywa się, gdy auto nie było wymrożone praktycznie natychmiast, a po staniu na mrozie przez całą noc wystarczyło kilka minut, aby gaz mógł się aktywować.
Pod kątem właściwości jezdnych od wersji Techno pojawia się możliwość wyboru profilów jazdy Multisense i dzięki niej ingerować można w pracę układu kierowniczego, zmieniając siłę wspomagania. Na ustawieniach sportowych dostaje się moim zdaniem najlepsze wrażenia, bo opór stawiany przez kierownicę i tak nie jest jakiś przesadnie duży, nawet w mieście, a dzięki temu, że jest on jednak większy niż na pozostałych ustawieniach, dostaje się dobrą pewność prowadzenia. Jest też niezła precyzja, zatem jak na takie małe auto bez sportowych aspiracji, Clio jeździło mi się naprawdę przyjemnie. Zawieszenie w testowanym Renault zestrojone jest dosyć miękko, gdy chodzi o radzenie sobie z mniejszymi nierównościami, a na większych pojawiają się bardziej sztywne reakcje, ale ogólnie autem i tak jeździ się wygodnie, nawet w dłuższych trasach i jest dobrze zbalansowane. Bardziej rozbudowany zestaw wskaźników ma wciąż ekran przekątny 10,25 cala i bardzo dobrej jakości. W tym obszarze nie zaszły też zmiany, jeśli chodzi o interfejs i mamy możliwość sterowania tym, co będzie się wyświetlało na środku. Są informacje dotyczące jazdy, informacje systemu audio, z nawigacji wraz z możliwością wyświetlenia mapy pomiędzy tarczami, a także możliwość zmiany tego, co będzie się wyświetlało w prawej tarczy, więc ogólnie możliwości personalizacji są tutaj ok. Obsługa z kierownicy też nie stanowi problemu. Swoją drogą ta kierownica jest przyjemnie miękka i też pokryta wysokiej jakości skórą. Wracając do sterowania, to z prawej strony mamy przyciski odpowiadające za elektroniczne zegary, a także za odbiór, odrzucanie połączeń. Z lewej strony obsługuje się tempomat, z kolei multimedia. To klasyka dla Renault, to znaczy joystick, który może wygląda dosyć archaicznie, jeśli chodzi o samą ideę tego, gdzie się znajduje i w ogóle, ale jest cały czas pod ręką w tym samym miejscu i ma ergonomiczny kształt, więc jest to wygodne rozwiązanie. W przypadku zegarów warto jeszcze wspomnieć, że poza tym, co pokazałem, oferują one także możliwość zmiany widoków. Dotychczas prezentowałem widok regularny, tak prezentuje się komfortowy, tak Eco, zaraz pokażę Sport. Nie wprowadzają one jakiegoś trzęsienia ziemi, jeśli chodzi o sposób ekspozycji informacji, no ale jednak coś tam robią i jest to przyjemne urozmaicenie. Warto też zaznaczyć, że obecnie bazowe zegary zawsze są elektroniczne i mają 7 cali nawet w podstawowej wersji, ale niestety ich wygląd względem tego, co można było spotkać wcześniej, jest uproszczony, bo zniknęły sekcje po bokach z sygnalizacją poziomu zatankowania i temperaturą silnika. Zatem jeśli ktoś kupuje podstawową wersję Evolution, to będzie korzystał z tej zmiany, a w Techno będzie trochę stratny. Wraz z liftingiem Renault nie wprowadziło do Clio swojego najnowszego systemu inforozrywki Open Air Link i przyznam, że mnie to rozczarowało. To znaczy Easy Link obecny tutaj nie jest zły, ponieważ mamy tutaj wciąż możliwość personalizacji ekranów domowych, co sprawia, że można je sobie dostroić pod swoje preferencje. Te widgety są też interaktywne, więc można bez zagłębiania się do menu zmieniać niektóre rzeczy. Jeśli chodzi o czytelność interfejsu, no to do niej nie mam zastrzeżeń. Przyciski są odpowiednio duże w tej opcjonalnej większej wersji z ekranem 9,3 cala. Też powierzchnia robocza jest imponująca. Mamy dobrą reakcję na dotyk. Szybkość nie jest w niektórych miejscach, np. jak się przewija te ekrany domowe, zbyt duża, ale moim zdaniem jest ona wystarczająca i mnie nie przeszkadzała podczas użytkowania tego samochodu, więc wciąż jest tutaj ok, ale fakt zostaje, że Open Air Link jest po prostu lepszy pod każdym względem. Jest szybszy, jest bardziej nowocześnie zaprojektowany, mamy też integrację z usługami Google, więc to, co dostaje się tutaj, wciąż daje radę. No ale liczyłem, że Open Air Link chociaż jako opcja do Clio też trafi. Nie mam zastrzeżeń za to do tego, że ta sekcja pod ekranem się nie zmieniła. Tutaj mamy rząd przełączników do kilku funkcji, które warto jest mieć pod ręką. Jeszcze niżej jest w pełni fizyczny panel klimatyzacji z dużymi pokrętłami, też odpowiedniej wielkości przyciskami, więc jego ergonomia jest wzorowa i dobrze, że Renault tutaj nic nie ruszało, ponieważ mogłoby to tylko zepsuć, nie zepsuło i to mi wystarczy. Modyfikacje nie zaszły też w możliwościach ładowania różnych urządzeń przy pomocy samochodu. Tutaj jest indukcyjna mata, ona pojawia się w wersji Techno. W standardzie dostaje się 2 porty USB, oba są w standardzie A. Moim zdaniem jeden już powinien być zmieniony na C. Jest też gniazdo 12V, a także złącze AUX, nim już się nic nie naładuje, ale jeśli ktoś ma urządzenie audio wspierające ten standard, no to będzie to miły dodatek.
Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego to klasyczna dla Renault karta hands-free, która jest bardzo cienka i lekka. Wykonana została w większości z rozsądnego, czarnego, lekko chropowatego plastiku. Mamy też mniej rozsądne, połyskujące elementy, które mają tendencję do łapania zarysowań. Frontowa szyba w Clio jest duża, jest ona jednak też wyraźnie pochylona, co skutkuje także długim podszybiem. Maska opada, przez co jest kiepsko widoczna z perspektywy kierowcy. Widoczność na boki jest ok, szyby mają odpowiednie rozmiary. Słupek poprzekątnej jest całkiem masywny. Tylna szyba jest umiarkowanie wysoko poprowadzona. Jest ona też umiarkowanych rozmiarów, ale kończy się mniej więcej wraz z nadwoziem. Kamery w tym przypadku w systemie 360 stopni nie zmieniły się wraz z liftingiem, a mogłyby moim zdaniem, ponieważ Renault w swoich najnowszych modelach stosuje już kamery o znacznie lepszej jakości. Tutaj ona wciąż jest akceptowalna, ale jeśli chodzi o szczegółowość obrazu, rozdzielczość, mamy do czynienia niestety z niskim poziomem. Jest możliwość prezentacji tak jak teraz pokazuję, albo skupienia się na prawym przednim nadkolu. Wymiary Clio wraz z liftingiem się nie zmieniły i wynoszą one 405 cm długości i 180 cm szerokości, co sprawia, że jazda na ciasnych przestrzeniach tym samochodem jest łatwa. Na ustawieniach komfortowych kierownica stawia niewielki opór, więc jeśli ktoś lubi taką charakterystykę, to dzięki modułowi wyborów parametrów jazdy Multisense lekkie manewrowanie też tutaj znajdzie. Samochód dodatkowo ma niezbyt duży promień skrętu. Na dekoracyjne oświetlenie we wnętrzu Clio składa się LEDowy pasek na tunelu środkowym, który ma ładny kształt, też jest wyrazisty. Można modyfikować zarówno intensywność jego świecenia, jak i kolorystykę. Niestety zniknęły wraz z liftingiem dodatkowe lampki dekoracyjne, które były kiedyś w klamkach. Teraz ich nie ma i jest to słabe posunięcie ze strony Renault, że tak przycięło na tym lekko koszty. Wraz z liftingiem spodziewałbym się, że będzie lepiej, a nie gorzej, jeśli chodzi o instrumenty pokładowe, to one podświetlone zostały na neutralny kolor biały, więc jest czytelnie, wszystkie przyciski przełączniki doczekały się swojego źródła światła. Przednie oświetlenie w Clio po odświeżeniu stało się znacznie bardziej wyraziste niż wcześniej, z segmentami do jazdy dziennej zachodzącymi na zderzaki. Wygląda to, moim zdaniem, naprawdę dobrze. Z przodu wszędzie mamy LEDy, tak samo jest w kierunkowskazach w bocznych lusterkach. Z tyłu wzór świateł pozycyjnych pozostał po staremu i jest to ok, ponieważ wciąż jest on ładny. Niestety w tej części nadwozia zostały też żarówkowe kierunkowskazy, które moim zdaniem wraz z liftingiem powinny stać się już LEDowe. Światła LED w Clio świecą tak samo jak wcześniej, co przekłada się na umieszczenie w odbłyśnikach i przeciętną precyzję świecenia. Mamy tutaj za to całkiem niezłą moc oraz brak jakichkolwiek funkcji adaptacyjnych, zatem nie ma się czym tutaj zachwycać, ale jak na statyczne LEDy oferowane w tak małym aucie w standardzie dodatkowo poziom jest odpowiedni. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi nie mam żadnego zapasu wolnej przestrzeni, ale też moje kolana jedynie lekko stykają się z oparciami, więc nie odczuwam z tego powodu jakiegoś dyskomfortu. Nad głową jest podobnie, to znaczy lekki kontakt jest włosami z podsufitką, ale nie ma żadnego dramatu. Swoją drogą ta podsufitka ma bardzo przyjemny materiał, fajnie się prezentuje, nie jest taki sztampowy. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w umiarkowanym stopniu wystający. Tylna kanapa wygląda tak, nie ma co w niej liczyć na rozkładany podłokietnik. Bagażnik Clio ma 391 litrów, według producenta taka sama pojemność jest w wersjach z gazem, jak i bez. Nie jestem pewien, czy jest to prawda, ponieważ jednak zamiast miejsca na koło zapasowe mamy tutaj butlę pod podłogą, no ale fakt zostaje, że taka jest wartość podana i taką Wam przekazuję dalej z gwiazdką. Jeśli chodzi o parametry tego kufra, to ma on dosyć wysoki próg załadunkowy, umiarkowanych rozmiarów otwór, a także regularne kształty. Po bokach w kufrze mamy haczyki na jakieś torby. Podłoga jest tutaj dwupoziomowa. Tą półkę można albo zdemontować, albo trzymać w wyższym położeniu, albo w niższym. Z kolei pod tą właściwą podłogą znajduje się zbiornik na gaz. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu uzyskać można po złożeniu oparć w drugim rzędzie. Przy półce bagażnika w wyższym położeniu dostaje się z grubsza płaską podłogę z jedynie lekko unoszącymi się oparciami.
Podsumowując, lifting Renault Clio poza zmianami w wyglądzie nie przyniósł większych modyfikacji w samej konstrukcji auta i osobiście, nawet pomimo tego, że mamy tutaj do czynienia z najmniejszym modelem w ofercie, to miałem nadzieję, że trochę swoich nowości technologicznych Francuzi tutaj dodadzą. Nie zmienia to jednak faktu, że Renault Clio nawet przed odświeżeniem było bardzo udanym i powiedzmy takim dojrzałym samochodem, dzięki czemu spokojnie wykorzystywać go można było również do dalszych podróży, o ile oczywiście starczyłoby miejsca, bo tego się już nie przeskoczy. Zatem rewolucja nie była tutaj potrzebna, a po liftingu samochód ten wciąż uważam za jeden z moich ulubionych małych modeli. I to wszystko, co przygotowałem o odświeżonym Clio. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis polskiej ofercie, a jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!